Jak widzicie, potwór powraca. Nexus MPV3 wersja Pro na specjalne zamówienie u producenta. Ponad rok oczekiwania. Ja się nie spieszyłem, akurat George jest moim kolegą. Bez wątpienia najlepszy i najgłębszy toolbox, jaki jest produkowany na rynku. Jakość wykonania rzuca na kolana. Pokażę Wam z bliska, każdy będzie mógł sobie to ocenić. Nie jest to urządzenie budżetowe, nie jest to tanie urządzenie. To jest urządzenie dla świadomych użytkowników, ale o ironio, jakże proste w obsłudze, jeśli chodzi o zrozumienie, nie wymagające doświadczenia od operatora i dające się bardzo łatwo opanować. To jest wersja Pro, to jest wersja specjalne zamówienie. Ona się różni od tej wersji, która jest dostępna na stronie u producenta, między innymi pokrętłami do regulacji gruntu i ustawienia tego wyświetlacza diodowego. Ja pokażę Wam urządzenie z bliska i powiem, dlaczego taki w ogóle Twinbox, dlaczego taki wykrywacz ramowy, a na przykład nie innej firmy i konkurencji znacznie tańszy wybrałem i z jakiego powodu. Tego wszystkiego dowiecie się w dalszej części filmu. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o naszych mediach społecznościowych. Zaczynamy. Przejdźmy może do jakości wykonania. To jest włókno węglowe, 3,9 kg. Zobaczcie, teraz rama jest zrobiona z rurek. Obie sondy, odbiorcza w tej chwili, nadawcza z przodu, są łatwo demontowalne, każda na 2 śrubach. Ja to zaraz wszystko pokażę. I rama jest rozpinana w tym miejscu, więc nie musicie demontować wszystkiego na części i rozkładać. Możecie tylko oddzielić przednią i tylną część na potrzebę transportu. Urządzenie ma ponad 160 cm długości, jest naprawdę długie, ale to jest też warunek, żeby osiągnąć pewne parametry w terenie, jeśli chodzi o głębokość. Zobaczcie, jaka jest jakość wykonania. Jak wykonane są struktury. To są rzeczy nieosiągalne w masowej produkcji. Nie ma na to szans. To nie jest urządzenie robione po prostu ze stempelka, masowo produkowane. Jest to urządzenie wykonane całkowicie ręcznie. Około 50 sztuk wszystkich wykrywaczy powstaje w firmie Nexus. To jest jeden z przykładów, jak jakościowo można wykonać niesamowite urządzenie, tak naprawdę, gdzie jakość u innych producentów po prostu jest nieosiągalna. Zobaczcie, jak wygląda panel sterujący. Nawet jest matowy radiator. Wszystkie rzeczy są dokładnie opisane. U góry mamy diody. Mamy pełną regulację wysokości rękojeści. I sonda, zobaczcie, jest przyczepiana w tym momencie, montowana na 2 śrubach tutaj. Podobnie jest z tyłu. No jakość wykonania naprawdę jest szokująca. Kawał dużego urządzenia, naprawdę solidnie wykonanego pod każdym względem i pod każdym detalem. Dlaczego zatem taki drogi wykrywacz wybrałem? To nie jest prosta odpowiedź tak od razu, bo żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, trzeba wytłumaczyć, czym ten wykrywacz różni się od innych. Przede wszystkim, jeśli chodzi o głębokość i osiągi, to jest to urządzenie, które 60-centymetrową miedzianą tacę widzi z 3 metrów. To jest wynik naprawdę nie do pobicia przez inne urządzenia. Złożyło się na to 30 lat pracy Georgiego, twórcy tego urządzenia, twórcy Nexusa, i 30 lat eksperymentów w terenie i poprawiania urządzenia. To jest cały czas jedno urządzenie od 30 lat rozbudowywane i poprawiane i ten proces prawdopodobnie nigdy się nie skończy. Dlaczego to jest też fajne urządzenie i do czego ono służy? Dla tych, którzy się nie orientują. Bardzo prosta rzecz. To jest urządzenie do szukania depozytów. Jakich depozytów? Przede wszystkim zakopków. Czyli na przykład mamy hordy monet, mamy rzeczy, które są wielkości puszki, nieco większe, i to urządzenie nie widzi żelaza, nie widzi do 15 cm długości gwoździ żelaznych w żelazie. Nie widzi takich rzeczy. Nie widzi drobnych, małych monet, pojedynczych rzeczy. Widzi tylko duże zakopki na większej głębokości i większe przedmioty. Co więcej, to urządzenie w przeciwieństwie do innych sygnalizuje nam na niski przewodnik i na wysoki, czyli sygnalizuje nam żelazo pojedynczym na przykład dźwiękiem, i nie zapalają się w te wszystkie diody, ale jeśli diody się zapalą, to znaczy, że to jest wysoki przewodnik, czyli tak zwany kolor. To jest rzecz bardzo ciekawa. Czyli już możemy wybierać po długości mocy sygnału między rzeczami z żelaza i rzeczami nieżelaznymi.
czyli przykładowo całe rzeczy żelazne, jakaś militarka albo starsze rzeczy są też przez nas słyszane, ale też rzeczy z koloru, prawda? Czyli wiemy, że to może być depozyt monet, a wiemy, że to może być na przykład karabin albo jakiś miecz, albo jakaś rzecz, która zalega po prostu dość głęboko, ale mamy możliwość rozróżnienia, czyli mamy sygnał wiodący i pojedynczy modulowany sygnał VCO i plus diody, które nam o tym mówią, ale mamy też sygnał VCO podwójny, czyli sygnał taki, w którym słyszymy, czy to jest niski przewodnik w audio, czy wysoki, niski i wysoki ton. To jest świetne urządzenie, bo nie nakopiemy się po prostu z tym urządzeniem strasznie małych, drobnych śmieci. Tylko słyszymy te duże przedmioty i duże sygnały, które zalegają w ziemi. Do tego zostało stworzone to urządzenie i temu ono służy przede wszystkim. To jest po prostu sprzęt na depozyty, na zakopki, czyli jeśli macie teren, na którym takie rzeczy wychodzą i chcecie się do tych rzeczy dostać, to jest jedno z najlepszych urządzeń. Oczywiście możecie wybrać urządzenia tańsze i budżetowe i to jest oczywista i zrozumiała rzecz. Ja natomiast wybrałem takie urządzenie, no jak widzicie, jakość wykonania, osiągi, sygnalizacja i możliwość znajdowania głęboko położonego celu jest naprawdę na samej górze, jeśli chodzi o wszystkie urządzenia, które są dostępne na rynku. To jest taki Rolls-Royce dla mnie w tej chwili. Dlaczego tak twierdzę? Miałem okazję pracować z innymi urządzeniami innych producentów i tutaj nie ma takich sytuacji, że kopiecie jakieś drobne kawałki metalu, których nie powinniście słyszeć. Oczywiście można sobie regulować wysokością urządzenia nad ziemią. Im wyżej podniesiemy takie urządzenie, tym słyszymy tylko te większe sygnały, mniejsze pomijamy. Natomiast w tym urządzeniu nie stanowi to problemu. Nie stanowi dla tego urządzenia bardzo duża ilość żelaza. Ono sobie świetnie radzi. To żelazo nie maskuje nam sygnału. Nie stanowi tego też mineralizacja. Tu mamy dodatkowe pokrętło do kalibracji do gruntu, ale tak naprawdę kalibracja jest wyłączona. Bardzo prosta obsługa urządzenia. Tak naprawdę trzymając je nad ziemią, ustawiamy sygnał wiodący do poziomu słyszalnego i drugim pokrętem ustawiamy pierwszą diodę na wskaźniku LED, żeby się zapaliła. I to wszystko. Nie ma tutaj żadnego kasowania, żadnego dodatkowego ustawiania. Poza tym, że mamy tutaj dodatkową kalibrację do gruntu, którą używamy naprawdę w trudnych warunkach, kiedy urządzenie nie jest w stanie się skalibrować. Jak wiecie, w województwie mazowieckim nie jest to problem, dlatego że tu jest ziemia piaskowa, niezmineralizowana w 90% przypadków, więc nie ma problemu z ustawieniem takiego urządzenia. Świetny sprzęt depozytowy, bardzo lekki, 3,9 kg, niesamowicie wykonany, nie ma konkurencji pod względem jakości wykonania tego urządzenia, czy z urządzeń tańszych. Nie widzę tutaj kogoś, kto by się zbliżał, jeśli chodzi o przemyślenie takich detali i takie dopieszczenie tych wszystkich szczegółów, łącznie z funkcjonalnością. Tak jak powiedziałem, on się w tym miejscu rozkłada na pół, możemy sobie zdjąć tył tego urządzenia, ale każda sonda jest za pomocą 2 śrub przykręcona. Dodatkowo są prowadzenia, mocowania kabli. Wszystko jest zrobione tak intuicyjnie, nawet kable na długość są tak pomyślane, że wszystko pasuje. W środku jest akumulator, który ładujecie. Macie wskaźnik, za pomocą tego wskaźnika głębokości, wielkości celu, macie wskaźnik także poziomu naładowania baterii. Możecie to wykorzystać i sprawdzić, na jakim poziomie naładowania jest wasza bateria. Macie gniazdo do ładowania, gniazdo słuchawkowe, proszę bardzo. Tu znajduje się akumulator, który starcza na 8 godzin pracy. Tu jest wskaźnik LED, który wam zapalając się pokazuje, czy jest to kolor, czy żelazo. Jeśli to jest żelazo, się nie zapala. Albo pracujecie w jednym tonie, albo pracujecie za pomocą VCO i macie 2 tony. Tutaj macie, proszę bardzo, threshold, czyli sygnał wiodący, ustawienie, sprawdzenie baterii i ustawienie balansu tych diod. Oczywiście jest to wersja na specjalne zamówienie dla mnie. To są 2 pokrętła od Nautiliusa. Ja sobie chciałem takie pokrętła po prostu w tym urządzeniu założyć. Tu mamy ostrzeżenie o montażu, na co mamy zwracać uwagę. Proszę bardzo. Tylna sonda jest tak samo, tak jak pokazywałem, na 2 śrubach składana, montowana. Wielu z was pyta się mnie, jaki to jest sens używać takich dużych wykrywaczy. Jeśli miejsce jest produktywne, z małym wykrywaczem dynamicznym, ręcznym i wychodzą pewne rzeczy, które sygnalizują, że jest możliwość trafienia na zakopki i większe rzeczy, to użycie takiego wykrywacza jest pełną przyjemnością i daje gwarancję sukcesu. Naprawdę uwierzcie. Oczywiście musicie mieć wszystkie zgody właścicieli terenu i tak dalej, zgody formalne i jeśli chodzi o poszukiwanie, jeśli to jest miejsce, gdzie mogą się znajdować rzeczy zabytkowe, nie namawiam do szukania bez zgody, ale jak wiecie, większość czasu
rekreacyjnie, szukając większych przedmiotów czy współczesnych, można spokojnie takich urządzeń używać i żadna zgoda poza zgodą właściciela terenu nie jest Wam do niczego potrzebna. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam na stronę omnitron.pl, zapraszam na naszego bloga na omnitron.pl. Tam też są pokazywane testy w formie pisanej, zdjęciowej, multimedialnej. Macie nasze grupy społecznościowe, kanał na YouTubie, to wiecie. No i zapraszam do sekcji poradników, gdzie znajdziecie instrukcje, wideo poradniki, jak ustawić dany wykrywacz, jak wykorzystywać pewne funkcje, jak zrozumieć. Też na naszej stronie w zakładce poradniki. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do zobaczenia w terenie.